Witajcie. Dzisiaj zajmiemy się rzeczami, które pominęliśmy w poprzednim filmie. Było trochę pytań, było trochę uwag, było trochę wątpliwości i ja postaram się do tych wszystkich pytań, uwag i wątpliwości odnieść. Wytłumaczę, co z czego wynikało, dlaczego tak postanowiliśmy. Porozmawiamy sobie dzisiaj jeszcze raz o tym kałkanie, który był, a w zasadzie o tym, co zostało z kałkanu, który poddaliśmy ciężkim próbom, i zobaczymy i postaram się wytłumaczyć te efekty, które uzyskaliśmy. Pierwsze pytanie, zanim zajmiemy się samym kałkanem, pierwsze pytanie dotyczyło ostrzenia szabli i dlaczego właśnie taka szabla. No, wybór dość prosty, nie mam innej, wybrałem taką. Dlaczego szabla była ostrzana w ten sposób? Ja wspominałem, że szabla jest ostrzona nie na brzytwę, tylko tak bardziej do rąbania. Pokazywałem też, że daje radę sobie dość dobrze z wzmocnioną taśmą do ogrodzenia pastucha elektrycznego. Były pewne wątpliwości, ale jeżeli ktoś miał styczność z taką taśmą, to zdaje sobie sprawę, że to jest bardzo mocny, to jest taśma tkana z bardzo mocnego nylonu i do tego jest wzmacniana drutem, który przewodzi prąd. Więc mimo, że wygląda delikatnie, to mało komu udało się w rękach taką taśmę zerwać, a przecięcie jej też jest trudne, zresztą w ten sposób jest opracowane to tworzywo, żeby nie można było go tak łatwo przeciąć. Natomiast ta szabla nie była ostrzana, no, musicie mi uwierzyć na słowo, minęło już parę miesięcy, ale naprawdę tak jak skończyliśmy testy, ja ją tylko przetarłem szmatą, lekko natłuszczoną, odłożyłem i ona nie była w żaden sposób poprawiana. Mam tutaj kawałek kartki i pokażę Wam, że mimo, że ostrze było przygotowane do rąbania, nie do krojenia, to ono jest wystarczająco ostre, żeby kroić, nie żeby drzeć. A zatem to nie jest tak, że testowaliśmy jakąś tępą szablą. Szabla była wyostrzona, po pół roku nadal trzyma ostrość, jak sami widzieliście, na tyle, żeby może nie jedną ręką, ale nie rozedrze kawałka papieru. To tyle odnośnie szabli. Szabla, a może jeszcze jedno słowo. Szabla do boju nigdy nie była ostrzona na brzytwę, bo po pierwszym starciu i po pierwszym ścięciu straciłaby swoje właściwości. Ona zawsze była ostrzona do rąbania. No i tak przygotowaliśmy to ostrze, jak widać tutaj, no dawało całkiem dobrze radę. To tyle, jeśli chodzi o szablę. Kolejne pytanie, a w zasadzie pytania były dość podobne i dotyczyły tego sposobu, w jaki wybraliśmy do testowania. Dlaczego tak, dlaczego nie inaczej? No, odpowiedź jest dość prosta. Po pierwsze, nie mieliśmy pełnowymiarowanego kałkanu. No, trochę szkoda by było użyć do takiej ciężkiej próby pełnowymiarowy kałkan. Zwłaszcza, że w zasadzie ten fragment idealnie pokazuje, jak zachowałby się rand tej szabli. Tutaj różnice w zależności od rozmiaru żadne by się nie pojawiły, więc uznaliśmy, że weźmiemy do testów taką małą tarczę. No ale w związku z tym, że ona jest mała, to trudno było ją trzymać w ręce, mimo że podeszliśmy do tego dość odważnie, ale nikt nie podstawiłby się bliżej pod latającą ostrą głownię. W związku z tym umocowaliśmy ją na dość sztywnej podpórce. Plusy tego rozwiązania były takie, że no,
poprawiało to bezpieczeństwo, minusy, no nie było amortyzacji. I tutaj się zgadzamy, tej amortyzacji nie było, tarcza była dobrze zaparta, więc dobrze wyprowadzone odcięcie wchodziło głębiej. Gdyby taka amortyzacja była, gdyby na przykład ktoś miał taką tarczę na ramieniu, no wiadomo, że wtedy ta tarcza zachowałaby się inaczej, prawdopodobnie część siły rozproszyłaby się na ramię kogoś, kto się nią chronił, więc sama głownia nie miałaby szans wejść tak głęboko albo tak pewnie zaczepić o krawędź. Zakładaliśmy też możliwie największe zniszczenia po to, żeby upewnić się, że tarcza da się przerąbać. Takie było założenie, jeżeli pamiętacie, że sprawdzamy, czy da się przerąbać tarczę tak, jak było to pokazane na perskich i pozostałych miniaturach. I to był główny temat naszego testu. Nie to, czy ona w ogóle nie da się przerąbać, nie to, czy tarcza jest odporna na wszystko, bo nie jest. Chodziło o to, żeby troszeczkę przekornie podejść do tematu i sprawdzić, czy można ją przerąbać tak, że rozpadnie się na dwie części. Jak widzieliście na filmie, nie dało się, mimo że bardzo się staraliśmy, łącznie z tym, że zaparliśmy ją już o naprawdę solidne elementy, a ona mimo wszystko wytrzymała. Było pytanie, czy tarcza mogłaby być mocniejsza. Na część tego, albo w części odpowiedział na to pytanie Norbert, mówiąc o różnego rodzaju wzmocnieniach, które można było wprowadzić w rand. Tak, tarcza mogłaby być mocniejsza. Tak naprawdę ta akurat tarcza, a w zasadzie moc i wytrzymałość kałkanu w dużej mierze zależy nie tylko od użytych materiałów, do czego wrócimy za chwilę, ale także od konstrukcji. Jeżeli jest bardziej płaska, inaczej przenosi siły, jeżeli jest bardziej stożkowa, też inaczej pracuje. Ta geometria jednak ma dość duży wpływ. Użyte materiały również, zależnie od tego, czy będzie to ratan, czy będzie to, tak jak w tym wypadku, wiklina, bądź powiedzmy pędy derenia, czy to będzie jeszcze jakiś inny materiał, to wytrzymałość też będzie inna. Inna będzie elastyka, inna będzie twardość materiału. Z mojego doświadczenia pręty ratanowe są bardziej miękkie, wiklina jest twardsza i sztywniejsza. Zupełnie inaczej przy szyciu zachowuje się pręt wiklinowy, zupełnie inaczej przy szyciu zachowuje się pręt ratanowy. Inaczej też pracuje. Wiklina jest sztywniejsza, bardziej podatna na złamanie. Ratan bardziej się poddaje, bardziej oddaje tą siłę i bardziej ją pochłania. W związku z tym tak naprawdę trudno powiedzieć, czy każdy kałkan mógłby być mocniejszy. Gdyby go przygotować z, dajmy na to, 12 mm prętów ratanowych, takie kałkany się zdarzały. Uzbroić stalą, takie kałkany mamy w muzeach. Tak, wtedy ta tarcza byłaby bardziej odporna. Pytanie tylko, co tak naprawdę jest w pierwszej kolejności, jaka w pierwszej kolejności jest rola kałkanu. Jak dla mnie w pierwszej kolejności kałkan ma służyć ochronie przed strzałami, przed grotami strzały. Jego mechanika i pomysł na budowę tej tarczy idealnie i optymalnie temu służy. W innych testach, które możecie zobaczyć na filmach z prób w Biskupinie, widać to bardzo ładnie, że grot bez względu na swoją wagę i budowę przechodzi co prawda przez tarczę, ale przy dobrze, ściśle uszytym kałkanie pręty zaciskają się wokół promienia strzały i wyhamowują go na tyle, że zniszczenia są znacznie mniejsze niż byłyby, gdyby tej tarczy nie było. Ta tarcza ma być lekka, bardzo mobilna, łatwa w operowaniu i chronić przed strzałami z łuku, więc jak gdyby od tej strony musimy ją oceniać. To, że ona jest odporna na cięcia ostrą szablą, to jest według mnie bonus i tak należy to odbierać. Ta tarcza daje ochronę, nawet mocno porąbana, co widzieliście i co widać. Ona tutaj jest w wielu miejscach przerąbana bardzo głęboko, jak tutaj. Nie ma co ukrywać. Zresztą nie chodzi o to, żeby to ukrywać. Testujemy to po to, żebyście wiedzieli, jak ona działa. Tak samo tu. Pokazywaliśmy to na poprzednim filmie, pokazuję i teraz. Ślady przerąbania takiego naprawdę dużego widać, a mimo wszystko ona działa i podejrzewam,
że zasłaniając się przed strzałem z łuku, o ile strzała nie trafi w to miejsce, czy w to naruszone miejsce, to nadal nie przejdzie i ten kałkan dalej będzie służył. Będzie wyglądał jak wygląda, ale będzie służył i będzie działał. Więc to jest jego główna zaleta. Odnośnie mocy kałkanu, bo skoro już przy tym jesteśmy, duże znaczenie mają użyte materiały, o tyle, że no tak jak już wspominałem, raton zachowuje się inaczej, wiklina zachowuje się inaczej, ale także ktoś zapytał o to, jakiego rodzaju nici używamy. Ja nie skupiam się na kałkanach drogich, takich, które w dużej mierze były reprezentacyjne dla wyższych oficerów czy dla bogatszych wojowników. Interesują mnie kałkany, które znajdujemy w muzeach i których nie przetrwało bardzo dużo. To są kałkany, umownie nazwijmy, bo ten podział jest dość sztuczny, to są kałkany stricte bojowe. One były wytwarzane z dostępnych materiałów, miały być niedrogie, funkcjonalne i tutaj bardzo rzadko spotyka się na zwykłych, powiedzmy, prętach wierzby, bo nie wikliny, nici inne, a w zasadzie nici jedwabne. To była zawsze tania nić, to były konopie, to była bawełna, chociaż ona sama w sobie też nie była zbyt tania. Natomiast nie był to nigdy jedwab i ma to też odzwierciedlenie w budowie kałkanu, ponieważ zupełnie inaczej zachowują się nici konopne czy bawełniane, a zupełnie inaczej zachowuje się jedwab. Jedwab ma tą wadę, o której być może nie wszyscy wiedzą, że nie można go zawiązywać. Jedwab zawiązany w węzełek, nić jedwabna czy włókno jedwabne związane w węzełek łamie się. W związku z tym zupełnie inaczej szyto kałkany jedwabiem, a zupełnie inaczej można szyć kałkany nicią konopną czy bawełnianą, gdzie być może będzie tutaj widać, nie chcę wchodzić w szczegóły, natomiast przy szyciu grubą, wytrzymałą nicią konopną bądź bawełnianą można dodatkowo wprowadzić listwę, takie przewiązanie, które jeszcze lepiej stabilizuje nici na prętach, a to ma swoje odzwierciedlenie w tym, że ten kałkan w zasadzie jest przyszyty, tak jak Norbert wspominał, około 16 000 razy i tutaj nie da się wyskubać w zasadzie prawie żadnej nici. Bardzo niewiele, więc nawet przecięty wielokrotnie i przerąbany, on dalej trzyma się razem. Nie da się tego rozwinąć, wysupłać. Ten kałkan dalej będzie stanowił integralną całość, chyba że odrąbiemy jakiś kawał, na przykład taki jak tu, co i tak nie będzie miało wielkiego wpływu na jego kształt, a w zasadzie nie będzie miało wpływu na to, czy on pozostanie jedną całością, czy nie. Odcięty kawałek odpadnie, cała reszta zachowa dalej integralność. Pojawiło się też pytanie odnośnie palności kałkanów. Szczerze powiedziawszy, wcześniej do głowy mi taki problem nie przyszedł, nigdzie nie spotkałem się z ilustracjami, na których byłoby widać, że ktoś używał strzał zapalających przeciw wojskom, które chroniły się kałkanami. Niemniej samo pytanie jest interesujące z tego względu, że rzeczywiście trafienie strzałą, która coś zapala w taką tarczę, najprawdopodobniej zostawiłoby jakieś ślady. Sprawdzimy, postaramy się to dla Was opracować. Było pytanie, czy tak zużyty kałkan da się naprawić. Ktoś zapytał mnie, czy to już tylko do śmieci, czy może jednak da się naprawić. Musimy pamiętać, że ten testowy egzemplarz jest połową tego, więc jeżeli przełożylibyśmy uszkodzenia, które mamy na tarczę tej wielkości, to do wymiany byłby tylko rant i w zasadzie te 4 czy nawet 5 prętów, czyli dajmy na to, zakładając, że kałkan średnio ma od 20 do 26 prętów na boku, czyli na promieniu,
wypadłaby 1/4, 1/3 krawędzi, więc w tym momencie przy użytkowym kałkanie po kampanii wojennej jak najbardziej można było usunąć ten brzeg i doszyć nowy. Powierzchniowe przecięcia, tak jak wspominaliśmy, mu nie przeszkadzają, ale te nici, które tutaj mamy, nie wiem czy widzicie, mamy tutaj takie powierzchniowe, może ja potem spróbuję zrobić zbliżenia na te drobne elementy. Te powierzchniowe cięcia nie przeszkadzają, zresztą można powiedzmy wyciąć, wymienić czy załatać, zacerować, mówmy się, natomiast takie uszkodzenia najczęściej po prostu się usuwało i wstawiało nowe, na co mamy dowody w przynajmniej kilku egzemplarzach muzealnych tarcz, które mają ranty, wspominałem to już w poprzednim filmie, że mają ranty szyte inną nicią, innym kolorem, bądź w ogóle innym materiałem i one jako funkcjonalne tarcze używane w boju, powiedzmy, umownie znowu, występowały. Projekt chodzi mi po głowie taki, żeby, no skoro już przetestowaliśmy odporność na strzały, skoro przetestowaliśmy odporność na cięcia szablą, to może warto by było pójść dalej i sprawdzić, jakie problemy stwarza naprawa kałkanu. I myślę, że to będzie kolejny projekt, a w zasadzie jeden z projektów, jaki chciałbym wdrożyć. Pytanie, czy chcielibyście to zobaczyć? Będę wdzięczny za komentarze i uwagi. Czy chcielibyście zobaczyć, jak przebiega naprawa takiego kałkanu? Czy jesteście tym zainteresowani? To jest jeden temat, a drugi, skoro już go naprawimy, to chodzi mi po głowie jeszcze rzecz, o którą też pytaliście, a mianowicie konserwacja. To wszystko są materiały jak najbardziej naturalne, czy bawełna, czy konopie, czy ratan, czy inne, powiedzmy wiklina, bądź też inne pędy i one w zderzeniu, czy na skutek działania czynników atmosferycznych jakoś reagują. W związku z tym pytanie, jak to konserwować? Chodzi mi po głowie projekt zostawienia takiego kałkanu, wystawienia go przynajmniej częściowego na warunki atmosferyczne, przy czym wciąż jeszcze szukam materiałów odnośnie konserwowania tego. Chodzi mi po głowie dziegć, bo takie ślady na eksponatach się zachowały. Mamy też eksponaty, które są pokryte jakąś masą. Nie wiemy, co to za masa, ale spróbuję dotrzeć do informacji i je dla Was opracować. Chodzi mi po głowie parę innych rzeczy dostępnych w zasadzie w obozie wojennym, jak choćby smalec, nawet niekoniecznie gęsi, ale jakikolwiek, który zabezpieczy przed wnikaniem przynajmniej części wilgoci. Wchodzi mi po głowie też pokos lniany, choć tutaj wątpliwości mam całkiem spore. Pytanie, czy chcielibyście poznać efekty takiego eksperymentu, czy jesteście zainteresowani? Będę wdzięczny za informacje i komentarze. No i tyle chyba. Jeżeli jeszcze jakieś pytania komuś po głowie chodzą, zapraszam, można się ze mną kontaktować, czy tutaj przez kanał na YouTubie, czy przez koszyk bojowy na Facebooku, bądź można mnie też znaleźć ostatnimi czasy na Instagramie. Pytajcie, zapraszam, postaram się to dla Was opracować.